Nie no, takie morskie oko na sterydach. Słodkie chyba będzie. Yeah, lemonade. Know how to say bad words in Polish, you know? So I wait for you there. ¡Golipiento do Brasil! Y algunos ya me saludaron, pero hola, hola, hola de nuevo. Dzisiaj mega wcześnie rano zaczynamy, 6:50, już w autobusiku lokalnym, w sumie nie takim lokalnym, bo jest to akurat organizowana wycieczka. Lecimy do Cajon del Maipo. A co to jest? Zaraz pokażemy. Pierwszy przystanek, godziny zostały w jakiejś ustawionej restauracji, żeby sobie zjeść śniadanie. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Se puede pagar con tarjeta? Ok. ¿Qué kanapkę? ¿Y cuánto vale esos sándwiches? 8.500. 8.500, ok. ¿Y café? Acá. 5.000. 5.000. Kawa 5 i to 8,50. Ok, dos napolitanos sándwiches y dos café con leche. Solamente eso? Sí, 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 i con tarjeta. Ale przynajmniej miejsce w miarę spoko gdzieś tutaj w górach. Flagi wszystkich krajów Ameryki Południowej. Nie jest zimno? Tak, sobie pozwolę spytać. Nie. A że ty ubrany w kurteczkach, grube kurtkach, a ja w koszulkach. Jesteście po głowach. Mamy 28, nie? Właśnie słyszałem, że 9 to nie my. Dobra, przepłaciliśmy na tą kanapkę, ale przynajmniej była dobra. Teraz pijemy skamerską kawę za piątkę. Ale w sumie To znaczy za 20 zł, nie? w Starbucksie była, nie? No. Teraz byś polecił jakiś hiking, co 3 minuty stąd, zaraz zobaczymy, co mam na myśli. Pewnie będą tam bilety za 50 patrząc jak oni to skamują. No ale to tak, miejsce ładne. Wcale mi nie zimno i wcale Marcel mnie nie pytał 10 razy, czy biorę bluzę. I czy na pewno jej nie biorę. No ja mam bluzę, jest mi zimno strasznie, więc no co powiem, no jestem gorący chłopak wakacyjny. A chcemy teraz tylko na 1100 gdzieś, nie? A mamy dostać chyba na 2,5. Jeszcze nie pamiętam, zaraz zobaczymy. Mój zegarek ma 1150, No. a mamy, no jestem ciekawy czy będziemy faktycznie na 2,5. Jak nie, to będziemy wnioskować Olifant, nie? Nie będą z nami lecieć w kulki. Dobra, idziemy do tego Rio Camping. Ale w sumie miejsce na camping zajebiste. Tylko jak to jest jedyna knajpa w okolicy i tym miałbyś się stołować 3 razy dziennie, to z twoim głodem to byśmy zbankrutowali. Będę na zdjęciu kaktusa? Ale ładny kaktus. Dotknij go. Uważaj, bo tu jest woda. Niepotrzebnie, no. O kurde, prawie w nią wszedł, nie? No ja też, no. Jakbyśmy jak weszli, to było takie chlub. Border Rio. Rio. Tutaj goś kazał iść, więc zobaczmy, czy warto. No i co, jest rzeczka, nie? Są spływy takie, te wiesz, pontonowe tutaj. Myślę, że ciekawe miejsca. Ale bardzo mocny strumień, jak na to, że tu nie padało od wielu wyróżnień, nie? Pomału słońce dochodzi. Wschód był już jakieś 1,5 godziny temu, ale że jesteśmy w dolinach, to jeszcze trzeba chwilę poczekać na pełne słońce. Dobra, wracamy chyba do obozu. Aczkolwiek muszę cały czas chodzić, bo nie ukrywam, że jest mi zimno. Albo jeszcze tu może się przejdziemy, jakaś kolejna ścieżka. No, teraz ładnie się to prezentuje. Swoją drogą całkiem dobry widok. Nawet jak teraz patrzę w kadr. Pasuje teraz jeszcze skorzystać z pit-stopu i talerze zaliczyć, bo gość mówi, że przez następne 3 godziny będziemy w dziczy, bez dostępu do toalety. Dziś to są te ceny tutaj.
z tego co mówię to po 2,5. Ale widoczki. Tu dzień się szykuje, ale prawdopodobnie będzie bardzo owocne. W końcu jesteśmy w górach, nawet droga asfaltowa się już skończyła. Tak więc nie twardo w Andy z naszymi Amerykanami na pokładzie. Ale buja. No i dojechaliśmy do głównego miejsca, które nazywa się Cajón del Maipo. No i teraz pasuje tutaj coś pohajkować. Całkiem przyjemnie, nie? Jesteśmy na wysokości 2500 metrów nad poziomem morza. Jak tam widzowie? Jak wam się podoba? Mi się podoba bardzo. Nie no, takie morskie oko na sterydach, nie? No, morskie oko na sterydach, też bym tak to nazwał. Niesamowite. A pomyślcie sobie, że my jesteśmy na 2500 metrów, czyli tak naprawdę dotykamy najwyższej góry Polski. I A Holandia. ile jest jeszcze metrów wyżej w górach, nie? Więc myślę, że najwyższy szczyt tutaj może spokojnie mieć ponad 4000 metrów. To zaraz spróbujemy ustalić z panem, No i z najciekawsze, panem przewodnikiem. że Andy to są to najdłuższe Pasmo górskie. pasmo górskie na świecie, co ma 8500 km, z tego co pamiętam. Tak, przebiega, 8500. przebiega przez prawie wszystkie kraje Ameryki Południowej. No. Chodzi głównie o to, że są to dwie płyty tektoniczne, które na siebie nachodzą i całe to pasmo And powstaje w taki sposób, że gdzieś następuje to wybrzuszenie i właśnie tym wybrzuszeniem są Andy i te Andy tak naprawdę z roku na rok rosną, więc one mają inną wysokość teraz, one miały 100 lat temu inną, będą miały za lat 100. Teraz idziemy z naszą wycieczką. Średnia wieku w naszej wycieczce to jest podwojenia naszego wieku, tak, Tak, średnio. jesteśmy chyba jedynymi Europejczykami. Tak, to prawda. Bo tu raczej nie jestem pewny, ale raczej chyba tylko Amerykanie, ewentualnie może ktoś z Kanady, ale no, na pewno 100% angielskojęzyczny. Z akcentu to tak mocno amerykański klimat, No. więc no ciekawe doświadczenie. Mam taki niecny plan, żeby zapytać się kierowcy, czy mogę siedzieć w przodzie na powrocie, bo nie ukrywam, że bardzo mi się podobały te drogi tutaj. Please come closer. My friends, behind you is the most wanted pickpocket in Europe now. It's the park ranger, okay, Carlos, okay? Dear friends, this is the park Embalse El Yeso, Laguna Negra, because the two main masses of water that we have in this part of the Andes are these two. Embalse El Yeso behind me and Laguna Negra, which will be behind that mountain, okay? The main attraction of the park is a trail that goes from here to here, from Embalse El Yeso to Laguna Negra, 5.6 kilometer, which in time is about 8-hour hike. We're not doing that, okay? Unfortunately. Unfortunately, we're not prepared, not prepared for that. During this section of the walk, please don't take photos that side of the dam, which is water company property. And they ask you to tell you, don't take photos that way. Okay. To the lagoon side, as many you want, guys. Also, it's the pretty size. Yeah. When you're in the middle section of the dam, look up to that mountain over there, where you're gonna be able to see a 5,200 meter altitude glacier. Okay. Wow. From here to here is 1.5 kilometers. Both ways, 3 kilometers. In time, from here to here, 15-20 minutes. Okay, depending on your pace, of course. Leave only footprints, take only photos. Okay. What we have today, we would like to have it for tomorrow. Okay. So right now is 10:10. Ten. Tan. My friends, at 11:20. 11:20, please back to the car. Okay? Dobra, mamy teraz luźną godzinkę, żeby sobie pochodzić wokół tej laguny. Podoba mi się tu jakiś widok na glacier, czyli jakiś lodowiec, nie? 5200 wysokości. Tak, ale ciekawą informacją, myślę, co warto powiedzieć, że ta woda jest wodą pitną, że jak pan powiedział, że nie można nagrywać z lewej strony, ale może przypadkiem twoja kamera się tam przesunie, to jest cała instalacja dystrybuująca tą wodę w dół i ona jest przekazywana jako woda pitna. Opowiadam nam, że była tu jakiś problem z zakażoną wodą, tak? Ileś tam set lat temu. No, gdzie zmarły setki osób, nie? Tysiące osób zmarło i był to duży problem. No i zaczęli zaadaptowywać tą wodę naturalną ze źródeł naturalnych, jak tutaj pewnie jakaś lodowcowa i tak dalej, jako wodę pitną, więc niesamowite jest to, że nie można w tej wodzie pływać, czy nawet kaczek rzucać, bo oni bardzo pilnują tej wody, no bo to jest ich główna woda w tym regionie. No, a tymczasem możemy sobie pooglądać urocznie widoki. Poszliśmy jako pierwsi, żeby nam wychodziły dobre ujęcia bez ludzi. Zatem
pasuje utrzymać to tempo, nie? Żeby być cały czas pierwszym. Tak, no. Jak było Polska górą. Polska górą! Polska górą. Nie no, pogoda nam się trafiła niesamowita. No, czy jakie czyściutkie niebo w ogóle jest. Ani jednej chmurki nie mamy na niebie. I też jest ciekawe, że już spora zimowa się zaczyna, nie? Że to w takim razie, że wiesz, jaka tu temperatura musi być tym latem, nie? Swoją drogą ja tak na początku myślałem, że po prostu wynająć tutaj samochód i przyjechać samemu, ale to nie jest takie proste. Z tego co właśnie gość nam mówił, to w sumie po drodze mieliśmy 2-3 kontrole, jakieś takie budki policyjne i mówię, że to nie jest tak łatwo wjechać, bo to jest regulowane w sensie ilość osób, więc może wjechać dziennie i tak dalej. Tylko właśnie to jest park narodowy. Dlatego nie było takie proste jak myślałem na samym początku. Tak swoją drogą właśnie wdechnąłem w no. Właśnie próbowałem cię ostrzec. No, więc tak mówię, niestety nasz pomysł, który miałem gdzieś tam w głowie, żeby na samochód tutaj przyjechać, raczej by nie wypalił. W sensie na pewno byłoby to mniej ograniczające dla nas, bo mówił, że jest na przykład 8 km do kolejnego jeziora i nie mamy na to dzisiaj czasu, a z drugiej strony jakość tych dróg jest przed nami taka, jaką dojeżdżaliśmy tutaj, możesz pokazać widzowi, więc wynajętym autem trochę niebezpiecznie by było się po takiej okolicy Bujać, nie? bujać, bo ubezpieczenia nie obowiązują, nie wiem czy wiesz, nawet No. na drogach, które nie są utwardzone. Uff, teraz widok całkiem sobie, nie? Swoją drogą też chyba Amerykanie się pytali, czy kopalnie te, które są, to są takie pod ziemią, czy naziemne. To ktoś powiedział, że generalnie podziemne istniały kilkadziesiąt lat temu, ale nie wiem, czy kilkanaście bodajże lat temu było jakieś trzęsienie ziemi i się pozawalały i z tego powodu są teraz tylko kopalnie otwarte ze względu podejrzewam, że bezpieczeństwa. No i są to przede wszystkim kopalnie wapna, z tego co przynajmniej ja Tak, tak, tak. Ciekawe też. Myślę, że też ze względu na koszty wydobycia dużo łatwiej się wydobywa jakieś surowce nad ziemią, gdzieś płycej, niż w takiej grubej skale, no bo jesteśmy w górach, nie? Właśnie takich górach są tak aktywnie sejsmicznie, nie? To też swoją drogą. Nie wiem czy mówiliśmy o tym, ponad 500 wulkanów tutaj jest i 120 no, no, z nich jest 120. aktywnych. Tak, i chyba 4 albo 6 z nich znajdują się gdzieś w tych okolicach. A co najlepsze, jest rządowa strona, która pokazuje każdy wulkan i czy on jest aktywny, kiedy była ostatnia erupcja. Mają bardzo dokładne dane dotyczące tych wulkanów wszystkich w tym regionie i najwięcej z nich z całego kraju jest właśnie w tym regionie Santiago. Tak jest. A tymczasem dalej widoczki. No, wracamy do naszego punktu spotkania. Aprovechemos. Hablo polaco, inglés, portugués y español. Entonces falta todavía. Políglota. Tal vez en futuro todavía falta. ¿Y qué hacen aquí que nacieron en Italia y ahora aquí en Chile? Mi padre chileno Ah, ok. y de Polonia. ¿Cuál es tu guía este? Este guía no es muy bueno. No es recomendable. Más o menos, no es muy recomendable. Bota. Bien, bien. ¿Cómo trabajan aquí? ¿Es como un turno 8 horas o todo el día? 10 horas. 10 horas. 7 por 7. Uy, todos los días. Por 7 días y después 7 días. Ah, ok, ok. Entonces, aquí sí. Buen appetit. Qué chévere. Mi amore. To co, idziemy dalej za pomału? No zagadaj go, to co chcemy go zagadać. Teraz będziemy głupio odmówić, nie? No ja tak myślę. Jakieś ostatnie ujęcie jeszcze, bo zaraz będziemy zwijać. Zostało nam dosłownie 13 minut.
Udało nam się załatwić miejsce w przodzie. Dzięki uprzejmemu kierowcy. On the left you can find these abandoned constructions that appears to be abandoned. This was what was used by the workers that built the project back in the day. More than 2,000 people work on the construction of this project. There was a maternity hospital, police station, and a mini market. That's the pipe. That's the pipe on the right that takes the water from the dam to the treatment plant. The black pipes coming out and work as a sort of a siphon to keep your flowing. Generalnie nasz przewodnik jest mega miły, teraz możemy sobie trochę z nim porozmawiać i pogadać. Ale tymczasem szybki stop, tutaj mamy lamy. Hola chicos. Jesteśmy między gdzieś górami, praktycznie nie ma tutaj nic, nie ma życia. Całkowicie opuszczone rancho, powiedzmy. Mega mi się podoba w sumie te rancho. Podejrzewam, że oni się utrzymują tylko z tego, co tu ją przywiezie tych turystów, nie? Tak to jest jedno wielkie nic. Może tak być, ale wiesz, gdyby to też tak ten kierowca tak sprzedał, to by ludzie tak chcieli coś kupić, żeby ich Tak, no. wspomóc, nie? No więc teraz chwilę to może powiem o tym gościu, co poznałem, co tam pracował na tej dolinie, gdzie było ten ładny widok. To generalnie jest to Włoch. Znaczy mówi, że urodził się we Włoszech, aczkolwiek no, mieszka tutaj w Chile, w Santiago. Opowiadał mi o ich systemie pracy, że pracują tutaj 7 dni po 10 godzin na dzień. Później mają 7 dni wolnego, właściwie mówi, że dzisiaj kończy swoją zmianę i jedzie do Santiago, tam gdzie mieszka. Generalnie no to mówi, że wraca do swojego kraju, do Włoch jakoś 2 razy w roku na wakacje. I też zadałem mu zapytać, czemu tak jest dużo różnych włoskich miejsc, bo od samego początku właśnie zauważyliśmy, że dużo restauracji włoskich, różnych włoskich miejsc, kafejek i tak dalej. I właśnie ten powiada, że po II wojnie światowej tak dużo Europejczyków uciekło do Ameryki Południowej, a Włosi właśnie kierowali się głównie do Santiago i przez to tutaj mają jakby swoje nawet dzielnice, to się nazywa Barrio Italiano. Tak naprawdę nawet mieszkaliśmy tam pierwsze nasze 2 dni. I właśnie mówi, że tam jest nawet ambasada włoska i szczerze mówiąc to właśnie koło niej też mieszkaliśmy, więc dokładnie kojarzymy te miejsce. No i generalnie koleś okazał się bardzo w porządku, zaczął pokazywać mi dowód osobisty, że jest z Włoch rzeczywiście. Później nawet przełączyliśmy się na angielskiego, hiszpańskiego, bo chciał też pogadać z Marcelem, więc generalnie bardzo fajna rozmowa i bardzo wyedukowany koleś, gadał bardzo dobrze we wszystkich językach. No i generalnie dużo ciekawych rzeczy pogadał. Krótki przystanek na jakiś widoczek, żeby ludzie sobie mogli zrobić zdjęcie. Kolejny stop, tym razem kozy. Hola, buenos días. Lody zrobione z mleka, z koziego mleka. Ciekawe jak smakują. See, we have a good relationship. Same for the same reason. And disease usually. No generalnie mam mega szczęście, bo siedzimy cały czas w przodzie w samochodzie z naszym dowódcą, z naszym guia turystico, czyli z naszym przewodnikiem. No i przynajmniej możemy z nim trochę porozmawiać i generalnie pytałem go o sytuację polityczną i tak dalej. No to taki ciekawostek mi mówił, że teraz niedawno były wybory i teraz jest prezydent pro-Trumpowy, zatem będą zrywać pewnie pomału wszystkie stosunki z Chinami, bo dotychczas cały czas mieli bardzo grube stosunki z Chinami, nawet mówi mi, że była jakaś wielka inwestycja jakiegoś kabla pomiędzy Chinami a Chile, czyli przez cały Ocean Pacyfik. I właśnie mówi, że chyba prawie już skończyli tą inwestycję, ale no teraz jak się prezydent zmieni, to prawdopodobnie to anulują. I mówi, że prawdopodobnie przez to pojawi się jakiś konflikt i tak dalej, no bo coś już było zainwestowane, a to nie będzie służyć, więc to taki jest ciekawostek. I co jeszcze ciekawostek politycznych? Pytałem też o sytuację w Chile, jak ogólnie tu jest, czy jest taki w miarę spokój i tak dalej, no bo to co zauważyłem, to raczej Chile chyba nie interesuje się żadnymi konfliktami i tak dalej. On to mówi, że generalnie tu jest mega spokojnie,
aczkolwiek no w historii jakieś były, nie? I teraz mogą się pojawić, bo ten nowy prezydent chce budować zaporę z Peru i mówi, że zaporę z Peru, żeby ograniczyć nielegalną migrację do kraju i z tego powodu na pewno pojawią się jakieś konflikty, no ale to jedno. Jeszcze wracając do historii, to mówił mi i tutaj wspomniał trochę o Polsce, że był konflikt tam kilkudziesiąt lat temu między Argentyną a Chile, to z tego co pamiętam to było na południu i mówi, że ten konflikt potrafił rozwiązać Jan Paweł II, czyli Juan Pablo II. I to w sumie dało tak do myślenia mocno, że kiedyś jak on był papieżem, to dało się dużo konfliktów rozwiązywać dyplomatycznie na podstawie rozmowy, wtedy religia jakoś istniała i pomagała rozwiązać konflikty, a w dzisiejszych czasach, o tym strasznie dużo mówiliśmy, przestaje to istnieć, wszystkie konflikty próbujemy prążyć muskuły, rozwiązywać te konflikty w sposób pokazywania swojej siły, swojego wojska i tak dalej i generalnie strasznie tutaj narzekał, że świat idzie w bardzo złym kierunku, nie? I on to właśnie w szczególności widzi będąc przewodnikiem turystycznym, bo widzi jak się ludzie zachowują i poznaje ludzi z różnych krajów, nie? Więc naprawdę bardzo interesująca chyba tym przewodnikiem. Piwo wygląda zajebiście, zaraz wam pokażę. Red IPA, ale wygląda tak, jakby mogło być z tego regionu faktycznie, bo było napisane w opisie w karcie, że jest to tutaj tradycyjne, lokalne piwo, więc Zaraz to sprawdzimy. niech tak będzie. Drodzy widzowie, tutaj siedzi pan prezes. Pomachaj pan prezes. Dobrze, dobrze, muszę. Chłodzi się w cieniu. Kolejny stop. Casa de Chocolate, czyli dom z czekolady. Cokolwiek to znaczy. Zaraz zobaczymy w środku. Kolejny stop, tym razem jakaś degustacja winka. I muzyka jakaś chileńska. Mira, si te fijas, la bandera de Chile es casi como Polonia, solo tienen, sabes, esta estrella y esta parte azul. Y todo el resto es lo mismo. ¿Quién más? ¿Somebody? ¿Quiere vino? Por supuesto. Sí, 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 claro, con gusto. Usted bebe por mí, ¿ah? Sí, por ti también. Vaya. No bo to sprawmy to chilijskie wino, bo wstyd się przyznać, jesteśmy tu tydzień i wciąż nie próbowaliśmy. Somebody else want wine? Słodkie chyba będzie. Yeah, lemonade. Ogólnie ja nie lubię czerwonego wina, ale to jest takie Lemonade bardzo of delikatne, pisco. takie zaskakująco delikatne. Just lemonade. From guys? Suecia, England, Polonia. Polonia. Alright. Anyone else? Canada. Nice. Estados Unidos. Only English speakers here? Do we have any Spanish speakers here in this table? Yo hablo, pero soy polaco todavía. Claro, sí, tú hablas polaco, pero I just speak, I just know how to say bad words in Polish, you know? What? You know why? Because I work with a lot of Polish people and they in kitchen and they taught me just bad words in Polish. Ah, okay. Yes, they were so nice, but only like teaching me bad words in Polish. So can you repeat this bad word? Not here, and not with a microphone. But if you go to ask me then when we take the picture, We can Okay. have a competition because I know some really bad expressions in Spanish as well. So already Ah, give you one. so let's make it happen. You tell one in Polish. good, Not a good. deal. All right. Maybe we should. Nice, nice. Oh, nice camera. Are you recording? Yes, I'm recording. Can I? It's good that I didn't say the bad words. Yes. That I was going to ask you because I'm recording, right? All right, guys. So we're gonna have a contest today, and if you would like to participate, we are gonna. You can win a bottle of wine. All Wow. right. Yeah. So when I ask for the volunteers, you have to say me, and you just go to the stage. All right. You can, if you like wine, I recommend you to participate. So I wait for you there, Poland, all right? Tu gol es bueno, buen cabro, hace ejercicio, buena persona. Sí, eso dicen. ¿Hace mucho frío en Polonia? ¿Heladito para allá? Estaba haciendo muchísimo, ahora estamos saliendo del invierno, entonces ya está mejorando, pero durante noviembre, diciembre, enero, mejor no pregunte. Ah, qué buena Menos cosa. 20, menos 25. Bien, bien, bien. ¿Y usted también es de Polonia? Sí. Ah, bien, 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 bien. Amigos, un gusto Sí, sí, tenerlo estamos aquí. juntos aquí. Welcome, welcome. Bienvenido. Welcome. Sorry, speak Spanish. Speaking Spanish. Más tarde, dancing cueca de Chile. Sí, bien, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Y algunos ya me saludaron, pero hola de nuevo.
Canadá. Alberto, Panamá. Tony Pinto do Brasil. Ollie from USA! Rosan, Estados Unidos. Lina from Canada. Más importante de todo, usted puede hacer. Romualdo parece que no entiende. To the right. Eso estuvo increíble, muy bien, chicos. You are great. Now you There has to be an adult representing Julian. Su brazo, por favor. Tenemos a nuestro ganador clarísimo el día de hoy. Un aplauso para Brasil, por favor. Un aplauso para nuestro ganador. Muchas gracias. Acá tenemos algo igual para el segundo lugar. We have something, a detail for the second place. Kurczę, niestety nie udało się wziąć udziału w konkursie, było tyle chętnych, że tam nie dobiegliśmy. Finalnie wygrał Brazylijczyk z Kanadyjczyk. O inaczej może, finał był Kanadyjczyk z Brazylijczykiem, oczywiście wygrała Brazylia. Ale generalnie mówiła Laska, że Brazylijczycy zazwyczaj zawsze wygrywają, nawet było widać, bo mieli przygotowaną muzykę na wygraną, więc wygląda na to, że zawsze wygrywają. Mówiła, że Brazylijczycy są zacięci. Wycieczka skończona, jest godzina 17, trzeba iść się spieszyć do hotelu. I z reakcji, że ostatni dzień dzisiaj jest w Chile, bo jutro o 11 już wlatujemy, to pasuje też wyjść gdzieś wieczorem, ale to później. A tymczasem idziemy trochę nielegalną drogą. W sensie no raczej tu nie ma za bardzo chodnika, ale czego nie robić, żeby szybciej dotrzeć do hotelu. Dobra, człowiek odpoczął, więc idziemy dalej zwiedzać, ale tak naprawdę jesteśmy w naszym ostatnim punkcie naszego wyjazdu. Na szczęście mieszkamy w miarę blisko tego miejsca, a mianowicie jest to El Palacio de la Moneda. Czyli jeżeli się nie mylę, to prawdopodobnie będzie Winnica, tłumacząc to dokładnie na polski. Ale swoją drogą, co zauważyłem od samego początku, ten budynek wygląda identycznie jak ten, który był w La Casa de Papel, czyli Dom z Papieru. Bez kitu, no jakby to tutaj nagrywali. Aż chyba sprawdzę, ale z tego co kojarzę, był nagrywany w Hiszpanii, chyba w Madrycie. No więc taki widoczek, flagi elegancko wieją. A tymczasem to by było na tyle. Miałem się nagrywać, ale wydarzyło się coś dziwnego. Jemy sobie kolację, w sumie ja już zjadłem i nagle wyłączyli prąd w restauracji, wyłączył się. Celowo nie wyłączył, coś Tak, dokładnie, wyłączył się na zewnątrz, wewnątrz, ale mamy dziwne przeczucie, bo tutaj jakieś roboty trwają dookoła restauracji, więc możliwe, że coś zrobili z tym kablem. Ktoś bił łopatę w złe miejsce. Ktoś bił łopatę w miejsce, albo koparka wbiła łyżkę w złe miejsce. Chyba z moją tezą tą, że ktoś chyba tam z łopatę wbił złe miejsce, chyba się sprawdza, bo widzę, że cała ulica nie ma prądu. Ale dobra, jest jak jest. Dobrze, akurat szczęście jest w nieszczęściu, że skończyliśmy jeść. Dało się na szczęście zapłacić, bo trochę się przejmowaliśmy, że skoro nie ma prądu, to może nie ma terminal, a my już gotówki nie mamy, ale zapłacone. Idziemy do hotelu i żegnamy się w Chile, no bo jutro lot do Rio de Janeiro.